A więc dzisiaj rozmawiajmy o przebudzeniu gnostyckim, przebudzeniu gnozy. I zaczynam od cytata, który znalazłem w liście świętego Pawła II do Koryntian. I przeczytam ten krótki cytat. Bo nie siebie głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie jako sługi wasze we względu na Jezusa. Bóg bowiem, który rzekł, z ciemności światło rozbłyśnie, rozbłysnął w naszych sercach dla oświetlenia, poznania blasku chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. A więc co to jest ten błysk światła, który rozbłyska w naszych sercach dla oświetlania poznania blasku chwały Bożej? No, przychodzi taki czas w naszej podróży duchowej, kiedy coś właśnie tak otwiera się nagle. I nie chodzi tutaj o nowe spojrzenie na świat, ani o nowych pomysłach, ani o nawróceniu do jakiejś wiary. Ci, którzy to doświadczają, opisują to jako obudzenie ze snu. Człowiek ma niezwykły wgląd, w którym poznaje, że świat, w którym znajduje się, jest nieautentyczny, fałszywy i że prawdziwy świat jest poza tym. Poznaje, że nie jest z tego świata i że jedyna rzeczywistość jest poza światem. Dla takiego świat duchowy staje się nie tylko teorią, ale coś żywego, którego on może dotknąć. W naszej kulturze jeden opis takiego poznania, gnozy, można powiedzieć, był w filmie Matrix. Nie wiem, czy widzieliście tego filmu, ale tam jest właśnie taka scena, gdzie bohater siedzi tam i ma wybór, który pigułkę weźmie. Jednej albo obudzi się w łóżku i wszystko jest dobrze, a drugie, czerwona pigułka, coś poważnego może się stać. No i bierze czerwoną pigułkę i nagle znajduje się w świecie rzeczywistym, ale dosyć koszmarnym. Poznaje, że zwyczajny świat, w którym on żył, to jest fałszywy świat stworzony przez jakichś komputerów, aby trzymać ludzi w niewoli i kraść ich energię. No coś w tej wizji jest rzeczywiste. I ja kiedy patrzę na nasz system i co się dzieje na zewnątrz, widzę, że nie ma w tym żadnej prawdy ani autentyczności. To jest system stworzony na naszą zgubę. Jedna przypowieść, która bardzo dobrze to też opisuje, jest opowieść wam dobrze znana o synu marnotrawnym. A więc spójrzmy na tą historię trochę inaczej niż na pewno słyszeliście. Syn wychodzi z domu ojca. Wstępuje w świat. Wydaje pieniędzy i poznaje wszystkie przyjemności świata. I co? Wszystko, co doświadcza, okazuje się puste, bez znaczenia. Nie daje mu energii, nie może go pożywić. Dlatego jest potem głodny, jest głód i on nie wie, co robi, a więc zajmuje się świniami. Czyszczenie stajni. Aż pewnego dnia, stojąc w stajni, coś zabłyska w nim, coś otwiera się w nim i nagle przychodzi, coś mu się przypomina. A więc przypomnienie, Grecy mieli to takie słowo anamnesis. Anamnesis to znaczy
powrócenie pamięci. Amnezja to jest strata pamięci, ale anamneza to powrót pamięci. I tutaj nagle przypomina mu się coś ważnego, że on przecież nie jest z tego świata. On tam nie należy. On pochodzi od królestwa, gdzie jest synem króla. Rzeczy świata są fałszywe. A więc on porzuca swoją pracę ze świniami i rusza w podróż, aby spotkać się ze swoim ojcem. W drodze spotyka ojca, bo ojciec widzi go z dala i wychodzi naprzeciw. Jest wielka radość, wielka impreza. Potem ciekawe, że ten brat, który został i nie doświadczył świata, właściwie jest bardzo zazdrosny, bo widzi, że jego brat ma o wiele bardziej rozwiniętą świadomość niż on, a więc trochę zazdrości jest tam. I właśnie to obudzenie, ten powrót pamięci, kim jesteśmy, to jest zasadniczo gnoza, poznanie. Jest też bardzo piękny poemat, który radzę wam przeczytać. Mam na stronie, nazywa się Hymn o Perle. I to jest hymn z II wieku i mamy bardzo podobną opowieść. Królewicz jest wysłany na długą podróż do Egiptu, by zdobyć perłę, która jest strzeżona przez syczącego smoka. On wyrusza, zostawiając w królestwie swoją suknię chwały i zatrzymuje się w karczmie, zaczyna jeść i pić. No i co się staje? No, pijany, zasypia, zapomina wszystko, po co on przyszedł, skąd pochodzi, kim on jest. No jego rodzina troszczy się o niego i zdecydują, że muszą mu pomóc, bo on śpi i nie może się obudzić. A więc wysyłają mu list w kształcie orła i ten orzeł go budzi i królewicz całuje list, otwiera i czyta. I przeczytam ten list. Od twojego ojca, króla królów i od twojej matki, władczyni wschodu oraz od brata twojego, naszego drugiego, tobie, naszemu synowi, który przebywa w Egipcie, pozdrowienie. Zbudź się i wstań z twojego snu i posłuchaj słów naszego listu. Przypomnij sobie, że jesteś synem królewskim, spójrz na niewolę, komu służyłeś, wspominaj na perłę, po którą wstąpiłeś do Egiptu. Przypomnij sobie twoją wspaniałą szatę i przypomnij na swój świetny płaszcz, abyś mógł je przywdziać i nimi przyozdobić, ponieważ twoje imię zostało odczytane w Księdze Bohaterów. I z twoim bratem, naszym namiestnikiem, wraz z nim będziesz w naszym królestwie. No i dalsza historia jest, że kiedy on w końcu przypomina sobie, co on robi, on znajduje sposób, żeby zdobyć perłę, wraca do królestwa i w drodze ta suknia chwały go spotyka. I razem widzą jeden drugiego i stają się jednym. Jest taka jedność, która się stanie. Będziemy dalej mówili o tej jedności w przyszłym tygodniu, ale tutaj to jest też bardzo piękny obraz. Teraz, co o tym pisze Ewangelia Świętego Tomasza? I przeczytam 2 logiony, które mówią właśnie o przebudzeniu i co się staje, kiedy doświadczamy właśnie takie przebudzenie. Jezus powiedział, logion 2, niech ten, który szuka, nie przestaje szukać, aż znajdzie, a kiedy znajdzie, zaniepokoi się, a kiedy zaniepokoi się, zadziwi się i będzie królową nad wszystkim i znajdzie spoczynek.
A więc pierwsza rzecz, co towarzyszy przebudzenie, jest często zamieszanie. Trzeba zupełnie zmienić swój punkt widzenia. Kiedy się widzi, że to, gdzie się żyje i to, co robisz, jest nieautentyczne, to wtedy następnie musisz pytać, co teraz? Co teraz robimy? A więc jest wielki zamęt i wszystko trzeba do góry nogami, wszystko jest stawione do góry nogami i trzeba przemyśleć znowu wszystko. No i potem, kiedy widzisz, co jest piękne i autentyczne, wtedy następuje wielki zadziw. Jesteś zdziwiony. Widzisz, co jest piękne i co jest realne. I Logion trzeci dalej, Jezus powiedział, jeśli ci, którzy was prowadzą, powiedzą wam, patrzcie, królestwo jest w niebie, to ptaki niebieskie dotrą tam przed wami. Jeśli powiedzą wam, że jest ono w morzu, to ryby was wyprzedzą. Królestwo zaś jest w was i jest poza wami. Kiedy poznacie samych siebie, doznacie poznania i pojmiecie, że jesteście synami Ojca Żywego. Jeśli nie poznacie samych siebie, to żyjecie w nędzy i jesteście nią. A więc najpierw człowiek poznaje, że dotychczas szedł w złym kierunku. Szedł na północ i widzi, że na północ nic nie ma. Trzeba zawrócić się i przejść na południe. Grecy to nazywali metanoia, czyli zmienianie swój kierunek. W Polsce, w naszym języku nazywamy to pokuta. Pokuta to nie jest umartwienie, to nie jest to, co robimy na post, kiedy zdecydowamy, że nie będziemy jedli słodycze albo pili naszą wódkę. To jest zupełnie o coś innego chodzi. Zmienianie zupełnie swój kierunek życiowy. Parę rzeczy trzeba mieć jasne, czym jest poznanie i czym to nie jest. Poznanie to nie jest buddyjskie oświecenie. To jest raczej pierwszy krok w drodze duchowej. Nie widzi się wszystko. Raczej osłona się usunęła i poznajemy prawdę. Mamy wgląd w tym, co jest prawdą. Prawdziwa praca pozostaje, aby poznać, kim jesteśmy. Musisz tą pracę podjąć i poznać siebie bardzo głęboko, sięgać poza pozorami, poza tym, co jest świadome, do tego, co jest nieświadome. To jest ta praca samopoznania, którego trzeba podjąć w tej chwili. I wtedy zobaczysz, raczej poznasz, że masz to dziedzictwo z świata duchowego i że stamtąd pochodzisz i wtedy, jak mówi Jezus, poznajesz, że jesteście synami i córkami Boga żywego. Trzeba też dodać, że poznanie różni się od wiedzy intelektualnej. To nie jest gromadzenie faktów, ani pomysłów, ani jakiegoś systemu ezoterycznego. To nie chodzi o to. To nie jest właściwie po prostu jakaś intelektualne gromadzenie faktów. Nie dochodzimy do tego przez rozmyślanie jakiejś sprawy. Można powiedzieć, że wiedza intelektualna jest raczej przeszkodą do gnozy. Ona raczej gnoza raczej budzi się w nas w stanie rozszerzonej świadomości, jednak też nie jest to w rodzaju zjawisk, jakie widzimy na przykład w kościołach zielonoświętowych. Taka glosolalia, mówienie w językach, albo jakieś emocjonalne podniecenia i emocjonalne, ekstatyczne okrzyki, to nic z tym nie ma do czynienia.
Każdy człowiek ma umiejętność do poznania, w niektórych to budzi się gwałtownie, jako złodziej w nocy. Słyszałem i jest wiele bardzo dobrze udokumentowanych przypadków, że ludzie, którzy przechodzą bardzo ciężkie kryzysy życiowe, ciężką chorobę, taką uzależnienie albo jakąś tragedię, że w takich warunkach właśnie często budzi się takie poznanie. To nie jest gwarantowane, ale są czasami warunki i w takich warunkach, gdzie jest wielkie cierpienie, niektórzy poddają się cierpieniu, ale u niektórych, i chyba mniejszość, ale jest u niektórych, coś nowego się budzi i to cierpienie pokazuje im czegoś rzeczywistego i coś w końcu rzeczywistego człowiek poznaje. Poznanie też nie jest pożyczone. To nie jest wiara w słowach kogoś innego. Tu chodzi o czegoś, to się sam doświadcza. Jest takie pismo Dialog Zbawcy, w którym Pan rzekł: wszystkie sprawy, o których wam mówiłem, pojęliście i przyjęliście je w wierze. Jeśli je poznaliście, to są wasze. Jeśli nie poznaliście, to nie są wasze. A więc to zależy o tym, jeśli jest to poznanie, to to, co otrzymujemy, jest nasze. Jeśli nie ma takiego poznania, to pożyczone i to nie jest wart niczego. Powiedziałbym, że człowiek musi dojść też do miejsca, kiedy poddaje się i w końcu pojąć, że nic nie wiem. Że uznać, że to, co dotychczas prowadziło go, nie działa. A więc wiedza materialna, logika, autorytety, rozmyślanie, wszystkie te wtedy odpadają. No, niestety nie wszyscy są do tego zdolni. I jest wiele rzeczy, co trzymają nas od takiego poznania i warto trochę porozmawiać o warunkach, które muszą istnieć, albo powiedziałbym, że byłoby pomocne, żeby zaistniały, żeby obudziło się poznanie. Nic nie jest gwarantowane, oczywiście. Nie ma metody, nie ma gwarancji. Ale weźmy ten obraz z Ewangelii Filipa, numer 56. Osioł, który kręci kamieniem młyńskim, przejdzie 100 mil. Gdy zostanie uwolniony, pozostaje na tym samym miejscu. Są ludzie, którzy wiele podróżują i nigdzie nie docierają. Przed zmierzchu nie widzieli ani miasta, ani wioski, ani czegokolwiek wytworzonego czy naturalnego, ani mocy, ani aniołów. Ci nieszczęśni pracowali nadaremnie. No co tu się dzieje? No biedny osioł nie jest wolny, jest przywiązany. A więc to, co ta Ewangelia mówi, jest, że budzenie się poznania staje się w stanie, kiedy umysł jest wolny. Musi być wolność. I 1:16 dalej Ewangelia Filipa mówi: kto ma poznanie prawdy, jest wolnym. Wolny zaś nie grzeszy, bo kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Prawda jest matką, poznanie jest ojcem. Tych, których grzech nie dotyczy, świat nazywa wolnymi. Grzech ich nie dotyczy, poznanie prawdy czyni ich wolnymi i wynosi ponad nich. Miłość buduje. Kto stał się wolnym dzięki poznaniu, jest niewolnikiem z powodu miłości dla tych, którzy nie mogą jeszcze przyjąć wolności poznania. Dzięki poznaniu odzyskają wolność. Tu jest bardzo
jest wiele rzeczy bardzo ciekawych. Najpierw, co znaczy wolność? No to jest wolność od teorii, od uwarunkowania, także wolność od kompleksów. My jesteśmy niewolnikami naszych kompleksów. Te traumy, które nosimy od dzieciństwa, które nigdy nie rozwiązaliśmy, to trzymają nas w niewoli. Musimy ich poznać w jakiś sposób. Za chwilkę dalej będzie o tym. Ale nie jesteśmy wolni, póki właśnie jesteśmy trzymani przez naszych kompleksów i przez naszego warunkowania. A druga rzecz jest, i to jest bardzo ciekawa, że kiedy człowiek ma poznanie i kiedy to obudziło się w nim, to on ma pewną odpowiedzialność ku tym, którzy nie mają poznania, żeby pomóc obudzić ich właśnie. Dlatego mówi, ktoś stał się wolnym dzięki poznaniu, jest niewolnikiem z powodu miłości dla tych, którzy nie mogą jeszcze przyjąć wolności i poznania. Trzecia rzecz, i to jest też bardzo zasadniczo, i to czytacie bardzo dużo w listach świętego Pawła, specjalnie do Rzymian i do Koryntian. Jest to, że ci, w których poznanie się obudziło, którzy są uduchowieni, to nie potrzebują przepisów. Przepisy są dla tych, którzy nie mieli poznania. Jest cytat, niestety nie mam go przed sobą, który właśnie w liście do Koryntian, kiedy święty Paweł mówi o braniu jedzenia, które były ofiarowane w świątyni. I że dla tych uduchowionych, którzy mają poznanie, to oni mogą jeść, bo to ich nie dotyczy już. Dla innych, którzy potrzebują przepisy, to muszą się strzec przepisów, bo to jest ich jedyna rzecz, co ich trzyma na drodze. Ale kiedy już wiesz, o co chodzi i poznajesz prawdy, to przepisy już są niepotrzebne i nawet przeszkadzają. Dlatego mówi, że litera zabija, a duch przynosi do życia. Teraz dalej mówmy trochę o poznaniu swoich kompleksów i swojego cienia właśnie. I przeczytam wam trochę z Ewangelii Filipa, bo jest część tutaj, która bardzo jasno właśnie mówi o tym, o naszej pracy, żeby poznać samego siebie i poznać to w nas, co jest ciemne. 133 przeczytam. Istoty w tym świecie żyją i stoją prosto, póki ich wnętrzności są ukryte. Jeśli wnętrzności wyjdą na zewnątrz, umierają. Na przykładzie człowieka, póki jego wnętrzności są ukryte, człowiek żyje. Jeśli jego wnętrzności wyjdą poza ciało, człowiek umrze. Podobno jest także z drzewem. Póki jego korzeń jest ukryty, drzewo kiełkuje i rośnie. Jeśli jego korzenie się uwidoczni, drzewo usycha. Tak jest ze wszystkimi zrodzonymi w tym świecie objawionym i ukrytym. Jak długo korzeń zła jest ukryty, jest ono mocny. Kiedy jest rozpoznane, zostaje zniszczone. Gdy staje się widoczne, ginie. Dlatego słowo mówi, już siekiera jest przyłożona do korzenia drzewa, ale nie aby go ściąć, albowiem to się ścina,
znowu wyrasta. Raczej siekiera bije się w głąb ziemi, aż wykopie korzeń. Jezus wyciągnął korzenie całkowicie, inni natomiast tylko częściowo. Co do nas, niech każdy wykopie korzeń zła, który jest w nim, i niech wyrwie korzenie zła z serca. Wyrwany zostanie, gdy go rozpoznamy. Jeśli jednak nie wiemy o nim, wtedy ukorzeni się w nas i zaowocuje w naszych sercach. Stanie się naszym Panem, a my Jego niewolnikami. Bardzo jest ważne, żeby poznać zło. Nie żeby robić zło, ale żeby poznać. Bo jeśli nie poznamy, to wtedy to nasze kompleksy i projekcje działają przez nas i nie rozumiemy, dlaczego robimy to albo robimy tamto i nie jesteśmy wolni. To jest psychologia podstawowa, żeby poznać swojego cienia. I dalej właśnie Ewangelia mówi, ignorancja jest matką wszelkiego zła. Według gnostyków jest tylko jeden grzech i ten główny grzech to jest niewiedza, ignorancja. I to jest, kiedy człowiek nie wie, co robi, to robi największą szkodę. I wydaje mi się, że przekonacie się, patrząc na świat też, że ci, którzy robią zło, nie robią zło dlatego, że chcą robić zło. Po prostu biedacy nic lepszego nie wiedzą. Nie wiedzą, co oni robią, ani dlaczego robią. Może myślą, że robią to z rezultatem patriotyzmu jakiegoś, albo że Putin myśli, że jest Piotrem Wielkim na przykład. Zupełna ignorancja. No i jest też tak przekonany i myśli, no przecież ja jestem najlepszym, najbardziej patriotycznym. O to chodzi. I w tym jest problem. A więc ignorancja jest matką wszelkiego zła. Niewiedza kończy się śmiercią, dlatego że ci, którzy są ignorantami, nie zaistnieli, nie istnieją i nie będą istnieć. Ci, którzy należą do prawdy, zostaną udoskonaleni, gdy cała prawda się objawi. Bo prawda jest podobna do niewiedzy, póki jest ukryta, spoczywa w samym sobie. Gdy się objawi i zostanie rozpoznana, będzie chwalona jako potężniejsza od niewiedzy i błędu. Ona daje wolność. A więc pojawienie gnosy, jak światło błyskawicy, co święty Paweł na drodze do Damaszku doświadczył. Ale co się w nim widzi i co robimy z tym, co poznajemy? Jak to interpretować? Tutaj trzeba pomyśleć o pojemniku na to wszystkiego, bo cóż z tego, że nagle poznajemy coś i co zrobimy z tą wiedzą właśnie? Potrzebujemy jakiś pojemnik na to. Religia może być takim pojemnikiem, może być jakaś tradycja ezoteryczna, albo jakiś system filozoficzny. W każdym razie to, co widzimy, trzeba, żeby skorzystać z tego, potrzebujemy jakiś pojemnik. I wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, bo to daje jakiś kontekst do tego, do czego doświadczamy i wtedy możemy z tego bardziej pożytecznie korzystać. Nie mówię o dogmatów ani o systemu wiary, ale ja myślę, że głównie mówię o opowiadaniach, które są jądrem religii, o tekstach sakralnych. A czytając o poznaniu czasami może otworzyć drzwi
I jedna rzecz, jak mówiłem, jest, że nie ma metody do osiągnięcia gnozy. Budzi się w człowieku dzięki łaski, kiedy dusza jest gotowa do poznania. Jednak jak Ewangelia Tomasza mówi, niech ten, który szuka, niech przestaje szukać, aż znajdzie. A więc trzeba nie przestawać szukać. Ale kluczowa sprawa, i to jest jedna rzecz, co chciałbym podkreślić, jest, że człowiek tylko może przyjąć światło poznania w tym świecie. Dlatego nasz byt w tym świecie jest taki ważny. W tych wykładach czasami może macie wrażenie, że nie bardzo mam pozytywne usposobienie do świata i jeśli tak, dlaczego nie jak najszybciej uciec z tego świata? I muszę powiedzieć, są dni, w którym naprawdę chciałbym uciec od tego świata. Ale jedna rzecz, czym jestem przekonany, jest, że tylko w tym świecie są warunki, w którym to poznanie może się obudzić i w którym to światło, które nosimy, może stanie się dla nas rzeczywistością. Staniemy się świadomi tego. No, trochę muzyki nam towarzyszyło. I właśnie przeczytam koniec Ewangelii Tomasza, co odnosi się do tego punktu, dlaczego właśnie jest bardzo ważne przed śmiercią, żebyśmy doszli właśnie do tego poznania. 143. Kto stanie się synem komnaty oblubieńców, otrzyma światłość. Jeśli nie przyjmie jej, póki jest w tym świecie, nie będzie mógł jej przyjąć w innym miejscu. Kto przyjmie światło, tego nikt nie zobaczy, ani nie pochwyci i nikt mu nie zaszkodzi, chociaż przebywa w tym świecie. Kiedy opuści świat, już otrzymał prawdę poprzez obrazy i świat stał się eonem. Dla niego eon jest pełnią. Tak oto jest ona jemu osobiście objawiona, nie ukrywa w ciemności lub w nocy, lecz skrywa się w dniu doskonałym i w świętej światłości. Chciałbym też przeczytać trochę z Ewangelii Prawdy, która też mówi właśnie o poznaniu. I tutaj chciałbym się też odnieść do roli Jezusa, który właśnie przyszedł, żeby człowieka obudzić. I właśnie Logion 28 tego dotyczy, gdzie Jezus powiedział: stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele i zastałem wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich, który był spragniony, a dusza moja bolała nad synami ludzkości, że są ślepi w sercu i nie widzą, że puści przyszli na świat i znowu puści chcą z niego zejść. Teraz jednak są napijani, kiedy otrząsną się z winą, wtedy uczynią pokutę. A więc większość ludzi na świecie jest stan nieczęstości. I właśnie to jest wielka rzecz, co jest tragiczne, że nie wszyscy dojdą do tego poznania. Są ludzie, którzy dojdą do tego, a inni niestety nie dojdą do tego. Nie mówię o potępieniu, nie mówię, co się z nimi stanie, ale w każdym razie, jak wielu filozofów zauważyło, świat się dzieli na tych, którzy wiedzą i ci, którzy nie wiedzą. I Ewangelia Prawdy się odnosi do tego i przeczytam. Ponieważ doskonałość wszystkich jest w Ojcu, trzeba, aby wszyscy zwrócili się ku Niemu.
Jeśli ktoś poznaje, otrzymuje rzeczy, które są jego i zabiera je do siebie. To, co jest nasze, to jest nasza duchowa natura. Kto jest bez poznania, jest pusty, a jego brak jest wielki, brakuje mu tego, co może go udoskonalić. Doskonałość wszystkich jest w Ojcu i trzeba, aby wszyscy wstąpili do Niego, aby przyjąć to, co jest ich. On wpisał te rzeczy, przygotując je jako dar dla tych, którzy od Niego pochodzą. Teraz, ci, których imiona znał wcześniej, tych wezwał na końcu, bo ten, który ma poznanie, jest tym, którego imię wypowiedział Ojciec. Ten, którego imię nie zostało wypowiedziane, jest nieświadomy. Bowiem może ktoś usłyszeć, jeśli jego imię nie zostało wypowiedziane. Ten, który trwa w niewiedzy aż do końca, został ukształcony w zapomnieniu i takim umrze. Jeśli tak nie jest, to dlaczego ci nieszczęśliwi nie mają imienia i dlaczego nie słyszą głosu? Trzeba tutaj uważać i nie czytać to w sensie predestynacji. I jest wiele w listach świętego Pawła, co bardzo podobnie brzmi właśnie i trzeba bardzo, bardzo uważać, bo to jest subtelny punkt, bo każdy jest wezwany, ale nie wszyscy mają uszy do słuchania. O to chodzi. Czy każdy przebudzi się? No, chyba nie. Patrząc na świat, to widać, że to nie jest wesoła sytuacja, ale wiele ludzi po prostu z tej przyczyny albo tamtej i nie wiadomo dlaczego nie słuchają i jakoś nie mają tą umiejętność. I o tym właściwie nikt nie wie i nie warto właściwie za dużo zastanawiać się. A właśnie i dalej czytam. Tak więc ktokolwiek ma poznanie, pochodzi z wysokości. Kiedy jest wezwany, słyszy, odpowiada i zwraca się ku temu, który go wysłał. Wznosi się ku niemu i poznaje, w jaki sposób go zawołano. A więc gnoza i obudzenie to pochodzi w odpowiedź na to, że Ojciec woła nam po imieniu. Woła do naszej najgłębszej natury. I dalej czytam. Ponieważ poznaje, to czyni wolę tego, który go wyzwał, pragnie go zadowolić i znajdzie spoczynek. Każdy utrzymuje swoje własne imię. Ten, który poznaje, wie, skąd przyszedł i dokąd dąży. Jest on jak człowiek, który uprzedzono, upiwszy się, odwrócił się od swojej nietrzeźwości i przychodząc do siebie, uporządkował to, co jest jego. Chcę na koniec wam przeczytać właśnie koniec, piękny hymn o gnozie, który jest ze sekretnej Księgi Jana. I tutaj śpiewa pronoja, czyli wgląd o sobie. Jeśli pamiętacie, w sekretnej Księgi Jana my nosimy w nas umiejętność do poznania. To jest coś, co mamy i było właśnie włożone do człowieka przy stworzeniu. I to, co się budzi w nas i jej głos, i to jest zawsze żeńskie, właśnie jest to, co budzi się w nas, kiedy jest to przebudzenie poznania.
I rzekłam, ja jestem pronoja czystego światła, ja jestem myślą dziewiczego ducha, który postawił cię na czcigodnym miejscu. Powstań i przypomnij sobie, co usłyszałeś. Znajdź twoje korzenie, a mnie miłosierny strzeże aniołów ubóstwa i demonów chaosu i tych wszystkich, którzy cię wstrzymują. Obudź się, nie zasypiaj. Powstań z głębi otchłania. Wskrzesiłem go, opieczętowałem światłością wody w 5 pieczęciach, aby od tej chwili śmierć nie miała mocy nad nim. No, co to są te 5 pieczęci? No, dowiemy się następny tydzień, kiedy będziemy mówili o sakramentów. I jeszcze ostatni cytat z Ewangelii Prawdy chciałem wam dać. On wielu odwrócił od błędnej myśli. Zszedł w te przepraszam, to mowa jest o Synu tutaj, nie o Ojcu. On wielu odwrócił od błędnej myśli, zszedł w te miejsce, skąd wyszli, dzięki głębi tego, który obejmuje każdą przestrzeń, chociaż jego samego żadna nie ogarnia. Zdumiewające, że byli w Ojcu i nie poznali Go i nie mogli sami odejść, dlatego że nie byli w stanie ani poznać, ani pojąć tego, w którym przebywali, albowiem Jego wola jeszcze z Niego nie wyszła. No, tyle miałem właśnie do powiedzenia o przebudzenia poznania, co jest piękne i też straszne. W swoim życiu doświadczyłem to wiele razy i nie powiedziałbym, że to było niestety przyjemne doświadczenie. Raz pamiętam, że kiedy to przyszło, to wstałem i powiedziałem sobie, naprawdę teraz nic nie wiem, nie wierzę w niczego, nic nie wiem, jestem zupełnie zgubiony, co będzie ze mną. To było takie właśnie. Ale potem po jakimś czasie zacząłem widzieć, że teraz, kiedy wiedziałem, co nie działa, muszę szukać to, co działa. I to było właśnie następne zadanie. A więc to było jedno właśnie z takich doświadczeń, ale były inne. Teraz zapraszam do dyskusji.